Spojrzenia, które mnie pożerają. A więc to jest właśnie piekło. Nigdy bym nie uwierzył. Pamiętacie? Siarka, stos, palenisko? Co za żarty. Żadnych palenisk nie trzeba. Piekło to są inni. Cytat ten pochodzi z dramatu Przy drzwiach zamkniętych, który Sartre napisał w 1943 roku. Przedstawia on przybycie 3 osób do piekła, które okazuje się być zwyczajnym pokojem. Bohaterowie starają się zrozumieć przyczyny, z powodu których tam trafili i zastanawiają się, jaka spotka ich kara. Szybko okazuje się, że nie ma żadnych płomieni, żadnego oprawcy, który poddawałby ich torturom. Jedynie 3 osoby zamknięte w jednym pokoju. Ich własne towarzystwo jest dla każdego z nich karą. Żeby lepiej zrozumieć tytułowe zdanie, trzeba najpierw przypomnieć sobie, co Sartre pisał o wolności. Zacznijmy od przykładu z człowiekiem i scyzorykiem. Człowiek, zdaniem Sartra, w przeciwieństwie na przykład do scyzoryka, nie został zaprojektowany w jakimś konkretnym celu. Scyzoryk został zaprojektowany do cięcia, to jego esencja, która sprawia, że jest tym, czym jest. Nie istnieje coś takiego jak esencja człowieka. Nie znaleźliśmy się tu w żadnym konkretnym celu, uważał Sartre. Nie ma żadnego konkretnego sposobu bycia człowiekiem. Człowiek może wybierać, co ma robić, kim ma się stać. Wszyscy jesteśmy wolni. We fragmentach poświęconych wolności Sartre posługuje się obrazem skały wyrastającej na drodze wędrowca. Skała ta z potocznego punktu widzenia uniemożliwia mu kontynuowanie wędrówki. Myśliciel zauważa jednak, że opór, jaki stawia, nie jest czymś, co tkwi w niej w sposób od wędrowca niezależny. Skałę można potraktować jako obiekt dający cień podczas upału, czy jako schronienie przed deszczem. Wolność w rozumieniu Sartra polega na wyborze sensu tego, z czym się stykamy. A co się dzieje, gdy pojawia się drugi człowiek? Sartre posługuje się następującym obrazem. Jestem na korytarzu hotelowym i zaglądam przez dziurkę od klucza do jednego z pokoi. Przechodzący korytarzem człowiek zauważa mnie. Ogarnięty jego spojrzeniem, pojawiam się w jego świadomości jako przedmiot. Tymczasem on, jako ten, który mnie dostrzegł, staje się dla mnie świadomym podmiotem. Inny uprzedmiotawia mnie. Sartre spotkanie z innym określa jako konflikt, który wybucha tam, gdzie spotykają się dwie wolności. Jaki jest jego przebieg? Postawiony wobec wolności innego zmierzam albo do pozostawienia jej nietkniętej, Sartre nazywa to miłością, albo usiłuję mu wolność odebrać, sprowadzając go do przedmiotu. Sartre nazywa to sadyzmem. Tak czy inaczej, oba projekty skazane są na niepowodzenie. Ani koegzystencja wolności, ani abdykacja jednej na rzecz drugiej nie są w pełni możliwe. Dlatego też istotę stosunków międzyludzkich Sartre określa jako wydzieranie sobie wolności. Można powiedzieć, że jest to sytuacja tragiczna. Jako istoty wolne, zdaniem Sartra, realizujemy swoją wolność poprzez działanie w świecie. Ale jako, że jesteśmy istotami społecznymi, działanie to odbywa się w rzeczywistości społecznej, w której natrafiamy nieubłaganie na uprzedmiotawiający nas wzrok innego, który naszą wolność nam odbiera. Jesteśmy zmuszani stać się takimi, jakimi widzą nas inni. Możemy czuć, że w rzeczywistości jesteśmy kimś zupełnie innym, ale ludzie w naszym otoczeniu narzucają nam to, jak mamy się zachowywać, jak wyglądać, jak mówić, a nawet jak myśleć, ponieważ w swoich umysłach wytworzyli sobie taki nasz obraz. Możemy nawiązać tu do wybitnego polskiego pisarza Witolda Gombrowicza i powiedzieć, że inni dorabiają nam gębę. Popatrz, jak on wygląda, to pewnie pijak. Jak ona się ubrała, kompletne bezguście. Droga wnusiu, czas założyć rodzinę. Patrz, dorosły gość, a bawi się klockami. Jak pani się zachowuje, to nie przystoi.